w ten piękny wiosenny dzień. Witam Was, moi drodzy widzowie. Dzisiaj jest ze mną Krzysztof. Dzisiaj poruszymy niesamowicie ciekawe tematy. Aż mi się oczy cieszą, jak usłyszałem o tym, co Krzysztof będzie opowiadał. Jest to cały wstęp, początek, pierwszy odcinek serii wędrówki z Indoeuropejczykami albo indoeuropejskie wędrówki. Krzysztof jest w ogóle specjalistą od Indoeuropejczyków, ale na początek powiedz, o czym będzie to nasza wspólna seria? Ta wspólna seria będzie starała się przedstawić to, co wiemy, albo w większym chyba nawet stopniu to, czego nie wiemy i dlaczego nie wiemy na temat tak zwanych praindoeuropejczyków. Ten tutaj zastrzeżenie tak zwani to będziemy pewnie odmieniać na wiele różnych sposobów. No ale chcemy powiedzieć przede wszystkim o tym, skąd w ogóle wzięła się koncepcja Indoeuropejczyków, co ona oznacza we współczesnej nauce i co oznacza w takim powszechnym obiegu. No i będziemy próbowali sobie zrekonstruować jakoś dzieje najstarsze tych wszystkich ludów, które za indoeuropejskie się uznaje w różnych częściach Eurazji i nie tylko Eurazji ostatecznie. Czyli w ogóle powiedz, o jakich tysiącleciach przed naszą erą będziemy mówić? Oj, to jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że jak nas wyobraźnia poniesie, albo będziemy odnosić się do tych, których wyobraźnia podnosi, to uciekamy gdzieś tutaj do neolitu i jakieś 7-8 tysięcy lat przed naszą erą też może się pojawić. Ale tak na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania zawęźmy to sobie mniej więcej do 4-3 tysiąclecia przed naszą erą, jeśli chodzi o punkt wyjścia, a później będziemy razem z Indoeuropejczykami wędrować stepem, wędrować w stronę Azji Południowej, wędrować w końcu, rozpychać się, no zastanowimy się, czy tutaj ramionami, czy genetycznie, jeśli chodzi o Europę. No i będziemy potem już rzeczywiście, mam nadzieję, docelowo trafiać do pierwszych wieków naszej ery. Czyli zaczniemy od takiego styku epoki kamienia z epoką brązu, to wtedy to Tak, zaczynało. tak, nawet tutaj ta epoka tak zwana miedzi gdzieś nam się Właśnie. będzie pojawiała. Na zarysowana jakoś tam w archeologii. No i ten nasz dzisiejszy pierwszy odcinek będzie konkretnie O praojczyźnie. O praojczyźnie. Tak, skąd się wywodzimy, albo nam się wydaje, że się wywodzimy. Powiemy sobie o praojczyźnie, powiemy sobie w ogóle o tym, skąd my wiemy, albo jakie stosujemy metody, żeby w ogóle rekonstruować tę przeszłość. No i sobie troszkę zarysujemy takie punkty wyjścia do kolejnych naszych rozmów, czyli zwrócimy sobie uwagę właśnie na problem migracji, na problem genów, na problem kultury, społeczności, struktury społecznej, wierzeń, który bardzo tutaj interesuje pewnie wszystkich, bo zawsze ta warstwa mitologiczna jakoś tak jest nam szczególnie bliska. Także tak, dzisiaj będziemy szukali praojczyzny Indoeuropejczyków i tutaj tak troszkę spoilerując, będziemy się właśnie zastanawiać, dlaczego nie możemy jej znaleźć. Ale tak, to jest temat na dzisiaj. Bo w ogóle Indoeuropejczycy, tak żeby przybliżyć to widzom, to dzisiaj uważamy, że praktycznie wszystkie ludy w Europie są pochodzenia indoeuropejskiego, ale tak naprawdę one z tej Europy się nie wywodzą, więc one w świetle badań, które będziesz przedstawiał, one przybyły tutaj. Kiedy, w jakich okolicznościach, to wszystko będziemy starali się przedstawić. Tak jest. I będziemy starali się pokazać, jak bardzo złudne jest w większości przypadków łączenie kultury archeologicznej, języka i tożsamości. Nie? Że tutaj my bardzo lubimy robić takie sklejki. Indoeuropejczycy, prasłowianie, a to nie zawsze język, kultura materialna i geny muszą iść w parze. I o tym, myślę, musimy bezustannie pamiętać. Tak, ale to w badaniach też jest bardzo trudne do rozgraniczenia, prawda? No i teraz kończąc ten wstęp, Krzysztof, opowiedz trochę o sobie właśnie, czym się zajmujesz, dlaczego dzisiaj ze mną tutaj siedzisz i opowiadasz o Indoeuropejczykach. Ja jestem pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, pracuję w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych. Z wykształcenia jestem przede wszystkim filologiem indyjskim, czyli zajmuję się sanskrytem, najstarszą tą formą językową indoaryjską. No ale ponieważ zajmuję się historią dawnych Indii, powiedzmy Indii, Azji Południowej i Azji Środkowej, no to te centrum moich badań tutaj rzeczywiście jest gdzieś w obszarze dawnej religijności indoaryjskiej, tak? No ale nie da się, zajmując takimi sprawami, nie zastanawiać się, skąd było wcześniej, tym bardziej, że kwestia, czy Indoariowie tam byli
od zawsze, czy przybyli, jest kwestią bardzo kluczową w indologii i we współczesnych Indiach, więc od samego początku, jeszcze od czasów studenckich, bardzo chętnie spoglądałem w przeszłość i ten element właśnie stepowo-indoeuropejski też stawał się dla mnie istotny. Więc w tym kontekście będę mówił przede wszystkim właśnie no, o tym, co to może potem oznaczać dla myślenia o późniejszej historii. Ale to jest taki kontekst, który zawsze mnie interesował no i staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o właśnie kwestie pochodzenia Indoeuropejczyków i ich migracji. Gdzie Cię można znaleźć? Informacje o tym, gdzie można mnie znaleźć i jak można się ze mną skontaktować, będą w opisie. Tam też będzie link do mojej strony, gdzie wszystkie informacje o mojej działalności naukowej i popularyzatorskiej będzie można znaleźć. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd u Ciebie fascynacja Indiami? Skąd u mnie fascynacja Indiami? To jest bardzo dobre pytanie. Przed chwilą powiedziałem, że właśnie z tych Indii cofam się do praindoeuropejczyków, ale żeby tak się stało, no to najpierw musiałem zrobić trochę krok w stronę Indii. I ja w zasadzie od, nie wiem, 5., 6. klasy podstawówki stwierdziłem, że chcę pracować naukowo i zajmować się religiami, symbolami i tak dalej. To jest pod wpływem jednej książki. Czy możemy lokowanie produktu robić, będziemy unikać, ale była taka książka, która wstrząsnęła światem. Dobre książki. To nie jest dobra książka. Nie, to była książka, wiesz co, Kod Leonarda da Vinci. Która mi, wiesz, w tamtym momencie pokazała, że w ogóle jest coś takiego jak historia symboli, że było jakieś inne chrześcijaństwo, że był jakiś gnostycyzm, że były jakieś herezje i od tego czasu sensacyjnie jest bardzo dobra książka, a dzięki temu potem można było zweryfikować, co tam jest, a sensowne, a co nie jest. Ale właśnie to sprawiło, że ja chciałem się tak zajmować tymi symbolami naukowo, bez tych wszystkich dziwnych przygód i strzelanin, które tam były. Ale to był taki mój początek, więc interesowałem się bardzo mocno mitami, symbolami, tradycjami religijnymi. Czytałem tam Eliadego, Junga, jakichś takich wielkich komparatystów. No i potem na studia dostałem się na studia międzywydziałowe indywidualne, na tak zwany MISC, gdzie mogłem sobie w dużej mierze sam ustalać tok moich studiów. No ale stwierdziłem, że fajnie, bardzo dobrze, że mam studia indywidualne, mogę sobie ten tok studiów jakoś doprecyzowywać, ale dobrze by było w czymś się specjalizować. No i stwierdziłem, że Indie to jest taki bardzo dobry obszar, no bo i długa historia i bardzo wiele różnych tradycji, które tam funkcjonuje, no i jako ten główny mój kierunek wybrałem właśnie indologię. Kiedy pierwszy raz pojechałeś do Indii? Kiedy pojechałem 4. rok studiów, myślę, jakoś, czy początek 5, to był październik 2015, pamiętam jak dziś. Pojechałem na badania, zresztą na badania terenowe związane z tradycją zupełnie nie indoeuropejską, ponieważ pojechaliśmy z moją przyjaciółką badać obchody szyickiego święta Aszura. To jest taki odłam islamu, jeden z dwóch i rzeczywiście w Indiach tam święto Aszury jest bardzo wyraźnie celebrowane w niektórych miastach i to był taki pierwszy mały projekt, który robiłem. No dobrze. Indoeuropejczycy. Co w ogóle dzisiaj rozumiemy pod tym pojęciem? Musimy się pozastanawiać chyba najpierw, skąd w ogóle mamy to pojęcie i dlaczego ono w ogóle jest używane i dlaczego Indie i Europejczycy. No właśnie, dalekie połączenie. Bardzo. Tak, dalekie połączenie i tu musimy się cofnąć do Indii, ponieważ Indie, jak pewnie wiemy, mniej lub bardziej, no, wiemy, że w pewnym momencie znajdowały się pod panowaniem brytyjskim, no i mieliśmy różne etapy, różny stosunek Brytyjczyków do tego, co w Indiach było, co w Indiach zastali, ale zanim zaczęli bardzo intensywnie działać na niekorzyść kultur lokalnych i wprowadzać ten europejski model edukacji, no to był taki moment fascynacji Indiami. Wielu tych wczesnych indologów to właśnie byli jacyś urzędnicy wysokiego szczebla brytyjscy, którzy po prostu się realnie fascynowali tym, co w Indiach widzieli i starali się jakoś to uporządkować. Taką postacią niezwykle istotną, właśnie ojcem założycielem indoeuropeistyki jest Sir William Jones, który no właśnie był tutaj głównym prowadzącym Asiatic Society i jako pierwszy on, co jest nieprawdą, to znaczy mówi się, że jako pierwszy, ale to brytyjscy i portugalscy misjonarze już wcześniej zauważali, że języki indyjskie są podobne do europejskich. Natomiast właśnie Sir William Jones pod koniec XVIII wieku, w 1798, jeśli dobrze pamiętam, na spotkaniu
właśnie tego towarzystwa naukowego wygłosił taki referat, w którym padły pamiętne słowa, że sanskryt jest bardziej wyrafinowany gramatycznie, strukturalnie niż łacina i greka, ale jest na tyle podobny, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo i dla każdego filologa, który na to spojrzy, będzie oczywiste, że sanskryt, łacina i greka muszą mieć wspólnego przodka. I tutaj stawia w nawiasie hipotezy, które później są weryfikowane, że do tej samej grupy możemy zaliczyć również języki germańskie, irańskie, i to rzeczywiście jest początek tej indoeuropeistyki. Ona potem zaczyna się bardzo szybko rozwijać, ponieważ to, co jest rzeczywiście bardzo ciekawe, to, że Jones po raz pierwszy zwrócił uwagę, że nie chodzi tylko o słowa. Że zgadza się gramatyka, zgadzają się końcówki gramatyczne, zgadzają się jakieś same źródło słowy, tak? A nie tylko to, że jakieś słowo sobie mogło być zapożyczone. No i zaczęto rekonstruować. Zrekonstruowano, wydzielono na początku 9 takich grup indoeuropejskich. Ostatecznie ta ich liczba tam się rozrasta do kilkunastu, zależnie od podziału, ale no to był taki punkt wyjścia. Potem dołączono 2 grupy, które będą również w naszym cyklu bardzo ważne, czyli anatolijską i tocharską na początku XX wieku. Dobrze, więc byli ci renesansowi i późniejsi intelektualiści, którzy zaczęli dostrzegać te podobieństwa. No i zaczęto temat zgłębiać. Do czego ci naukowcy pierwsi doszli? No ci naukowcy pierwsi doszli do tego, że musiała istnieć jakaś prakultura. Tak? Skoro mamy języki podobne, naturalna sprawa, oczywista sprawa, że jeżeli z jakiegoś się wywodzą, no to musieli być ludzie, którzy tym językiem mówią. Co jest złudnym założeniem paradoksalnie. Ale dobra. No i rzeczywiście było takie przekonanie, że w takim razie musieli istnieć jacyś praindoeuropejczycy. No i w bardzo różnych miejscach ich zaczęto lokować. Przede wszystkim sami językoznawcy to nie za bardzo się tym zajmowali. Oni jakby nie za bardzo chcieli, też to były rzeczywiście osoby, które przede wszystkim skupiały się na badaniach językowych, rzucali to sobie w jakąś starożytną przeszłość, tworzyli te różne rekonstruowane formy i to sobie funkcjonowało oddzielnie. Drugim takim impulsem było wejście do gry archeologii. Tak? Archeologia, która też zaczęła się przecież rozwijać w XIX wieku, początek XX wieku tak naprawdę, kiedy to zaczyna już jakoś też metodologicznie tak krzepnąć. No i archeologia, która zaczęła badać Europę, zaczęła badać step. No i też zaczęto stwierdzać, że w takim razie może tam. Tak, jak zaczęto sobie zawężać te pole, to taka pierwsza hipoteza to była rzeczywiście gdzieś w Eurazji, na stepie eurazjatyckim. Archeologia trochę to potwierdzała, trochę nie. Tutaj przez długi czas indoeuropeistyka rozwijała się tak właśnie dwutorowo, że językoznawcy sobie, archeolodzy sobie. Archeolodzy stwierdzili, że przecież nie ma języka w wykopkach, więc oni się tym nie będą zajmować. Językoznawcy stwierdzili, że z kolei ich metoda jest dobra, a jeżeli archeologów wykopki nie pasują, to jest problem archeologów. My wiemy, że tak musiało być, bo nam się formy zgadzają. No i długi czas to rzeczywiście działało odrębnie i nadal do dzisiaj nie? Mamy takie 3 podstawowe źródła naszej wiedzy na temat kwestii indoeuropejskiej. Tak? No to jest rekonstrukcja językowa. I tutaj jest bardzo ważne, że rzeczywiście te języki indoeuropejskie, one wykazują podobieństwo na wszystkich poziomach języka. Że to nie jest takie zapożyczanie sobie słówek, o którym często gdzieś tam mówimy, nie? Że coś jest z czymś spokrewnione, bo brzmi podobnie. Więc to nie jest tylko to, że sobie ludzie słowa pożyczają, bo my wszyscy wiemy, nie? Że mamy jazz i żeśmy te słowo zapożyczyli. Dobrze, ale jeszcze teraz w tym momencie dobrze by było wymień te główne języki indoeuropejskie. Grupy, tak, o jakich 9 grupach mówimy. Właśnie. Tak, no to właśnie mamy na wszystkich poziomach zgodność, tak, jeżeli chodzi o słownictwo, jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś końcówki gramatyczne, jeśli chodzi o fonetykę przede wszystkim. I mamy te cechy wspólne w zasadzie w większości języków indoeuropejskich, czy europejskich i powiedzmy środkowoazjatyckich, azjatyckich. To będą zarówno języki celtyckie, germańskie, cała ta grupa bałtosłowiańska, zależnie od tego kiedy i jak chcemy ją dzielić. Języki właśnie starożytnej Italii, z których mamy łacinę, języki dawne bałkańskie ze starożytną Greką. No i później tutaj już na terenie azjatyckim będziemy mieli, no właśnie pytanie, czy włączać na tym etapie, czy nie. Jeszcze nie włączali języków anatolijskich i języków tocharskich, które odkryto na początku XX wieku. Natomiast wiedziano, że bardzo podobne są języki indo-irańskie, czyli języki Iranu, dzisiejszy, nie wiem, perski, paszto.
języki w końcu indoaryjskie, czyli języki indyjskie z północnych Indii, tak, czyli sanskryt i wszystkie tam hindi, bengalski, gujarati, pandżabi i tak dalej, z wyłączeniem tych języków z południa Indii. Że to są właśnie te podstawowe kategorie, które są wspólne, no a historycznie tym miejscem, gdzie one mogły, czy takim naturalnym, geograficznie, jak się popatrzy na mapę, skąd mogły się pojawić, no to właśnie był ten step. Dobrze, ale teraz pomiędzy tymi dwoma grupami mamy ogromną masę ludów tureckich. I teraz jak się mają języki tureckie? No oni przyszli później. No i znowu będziemy mieli ten sam problem z Indoeuropejczykami, czyli co się stało, nie? Czy oni genetycznie tutaj zdominowali, czyli po prostu bardzo duża grupa ludzi przejęła ten teren i się osiedliła, czy oni wyparli tych Indoeuropejczyków, czy Indoeuropejczycy zostali, a tylko narzucili im języki, wzory kulturowe. No mamy migrację różnych ludów, tak? I mongolskich, i takich turkijskich tak zwanych, więc to są wszystko te grupy, które pojawiły się już wcześniej w naszej erze, tak? Więc tutaj ta sytuacja wygląda inaczej. Ale to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to, co powiedziałeś, zwraca uwagę na to, że tam zawsze, na wszystkich tych obszarach były też inne języki niż indoeuropejskie, nie? Bo w Europie mamy języki ugrofińskie, które nie są indoeuropejskie, Tak. mamy język Basków, który nie jest indoeuropejski. No i tak samo w Indiach mamy bardzo wiele różnych języków, które nie są indoeuropejskie, a które są tam od bardzo dawna. Na terenie Azji Środkowej też mamy stare języki nieindoeuropejskie, poświadczone. Nie? No, chociażby wszystkie języki semickie Tak, na Bliskim Wschodzie, tak? Czy języki właśnie akadyjski, jakiś sumeryjski, który nie wiadomo jaki był. No, więc cały czas to nie jest tak, że te języki indoeuropejskie rozwijały się w jakiejś takiej próżni, nie? Że oni sobie wionęli gdzie chcieli i zostawali z językiem. No właśnie, więc mamy ten materiał językowy i wykazanie tych źródeł językowych, podobieństwa językowego, zmian w historii, próbę rekonstruowania jakichś form, które były wcześniej, szukanie wspólnych jakichś takich znaczeń, przez to budowanie też obrazu świata, który tam był. Wiele takich zmian fonetycznych, które po prostu sprawiają, że jakaś grupa językowa typu słowiańska, germańska się oddzieliła, nie? Że tam się nagle samogłoska zmieniła, czy coś takiego. Więc to jest ten, powiedziałbym, punkt wyjścia językoznawczy, który był zestawiany z archeologicznym. No właśnie, i archeolodzy też poszukiwali cały czas wspólnie z językoznawcami. Osobno. Okej, równolegle tej kolebki, bo każdy by chciał wiedzieć, skąd my wszyscy się wywodzimy, prawda? My Indoeuropejczycy w Europie się czujemy właściwie tymi Indoeuropejczykami, Ariami, prawda? W innym ujęciu tego problemu. Gdzie oni się wszyscy urodzili? Nie wiemy, więc... To ja tu eksperta zapraszam. Nie wiemy, no jakbyś nie zaprosił eksperta, to by Ci powiedział, gdzie to było. Przede wszystkim chodzi o to, że mamy bardzo długi czas niekompatybilny obraz tego. Nie? Że po prostu archeologia nam się rozjeżdżała z badaniami językoznawczymi i to, co przeważyło szale i do czego będziemy wracać w tym cyklu bezustannie, to są badania genetyczne. Taka trzecia fala w archeologii, archeogenetyka, bam, nie? Nagle się okazuje, że mamy zupełnie nową kategorię materiału, wiele rzeczy nam się wyjaśnia. No ale taka pierwsza hipoteza, która się pojawiła, to była hipoteza właśnie stepowa. Tak, czyli właśnie ten step okazał się takim podstawowym miejscem. No i stwierdzono, że potrzeba mniej więcej 1000 lat, żeby takie języki mogły się podzielić. Podzielić na te języki córki. Nie, no bo założenie jest takie, że mamy język praindoeuropejski i z niego dzielą się tam prasłowiański, czy prabałtosłowiański, pragermański, praindoaryjski, czy praindoirański, potem praindoaryjski i tak dalej. Możemy sobie powiedzieć kiedy. Możemy sobie powiedzieć, że nie wcześniej niż w połowie drugiego tysiąclecia. Tak, połowa drugiego tysiąclecia, czyli 1500 przed naszą erą. Dlatego, że z tego okresu mamy już poświadczone języki indoaryjskie, czyli mamy powiedzmy taki dawny sanskryt, mamy jakieś materiały greckie gdzieś w tej okolicy i mamy języki anatolijskie, które też są spokrewnione tutaj z tymi językami. Czyli skoro mamy już jakieś formy tych języków, to znaczy, że to nie jest etap, kiedy one były wspólne. Więc mamy ten mniej więcej połowę drugiego tysiąclecia przed naszą erą. No i potem na zasadzie takich terminus antequem, tak, czyli że nie wcześniej niż, nie później niż, możemy sobie znowu powiedzieć, że mniej więcej 4500, 4000 przed naszą erą z powodu wełny.
Dlatego, że na początku XX wieku odkryto też inne kategorie językowe, czyli języki anatolijskie i tocharskie, które też okazało się, że są bardzo podobne i też chciano je tutaj włączyć do tej rodziny. My sobie będziemy rekonstruować, jak one się tam rozchodziły. Natomiast w języku anatolijskim mamy już słowo na wełnę, jest ono rekonstruowane. A owce, które dają wełnę, są wykorzystywane w ten sposób, podobno wykształciły się właśnie około 4,5-4 tysiące lat przed naszą erą. Czyli robią nam się takie widełki 4000-2500. To mniej więcej wiemy kiedy. Anatolijskie języki. Tutaj możemy zaliczyć Hetytów do tego? Hetytów. Pierwszy język, który został jakby tutaj wydzielony, to są właśnie Hetyci. Potem się okazało, że tych języków jest więcej. Mamy jakiś luwijski, tak, jakieś tego typu rzeczy i dlatego tutaj też jest bardzo ważny element. Do tej hipotezy anatolijskiej jeszcze będziemy wracać, ale okazało się, że tutaj też mamy sporo cech wspólnych, ale nie wszystkie. Więc mamy te widełki 4000 do 1500 przed naszą erą. Jeśli chodzi o to kiedy. Jeśli chodzi o to gdzie, to również pomaga nam trochę rzeczywistość językowa, bo wiemy, że mamy słowa związane z kołem, z wozem, z przemieszczaniem się. Mamy indoeuropejskie słowo na koło. Ja będę próbował wymawiać niektóre z tych nazw, ale one będą wyświetlane w zapisie rekonstruowanym praindoeuropejskim, bo też nie wszyscy wiedzą, jak się to, znaczy nie do końca wiemy, jak się to wymawiało, a już tym bardziej ja nie wymawiam tego na pewno poprawnie. Więc mamy słówko typu kweklo na koło, mamy akshi na oś, mamy radha na rydwan i mamy takie właśnie słowa, które są już rekonstruowane. Które nie wszystkie albo nie do końca były w anatolijskich, no ale mamy znowu ten element bardzo ważny kulturowo, jakim jest przemieszczanie się, ta taka kluczowa mobilność. I to nam w dużej mierze wskazuje na rzeczywistość stepową i na rzeczywistość stepową też będzie nam wskazywało w ogóle to całe rekonstruowane słownictwo. Czyli obraz kultury indoeuropejskiej, praindoeuropejskiej, który wyłania nam się ze wspólnego słownictwa. Wymieniłeś takie słowa klucze, które pozwalają nam zidentyfikować te języki, pozwalają nam znaleźć ten wspólny mianownik, bardzo odległy w prehistorii, zakopany. A teraz, co możemy powiedzieć o tych wspólnych zwyczajach, o kulturze materialnej, duchowej może tych Indoeuropejczyków, zanim oni się rozeszli po świecie? Tak, dlatego że jedna rzecz to są rekonstruowane formy językowe. Ale problem jest taki, jak my tę rzeczywistość, którą się daje rekonstruować, będziemy przykładać do rzeczywistości archeologicznej. Nie? To jest największy problem, żeby nam te puzzle pasowały. Zatem jaki mamy ten językowy obraz świata indoeuropejskiego? Przede wszystkim mamy tutaj społeczność w dużej mierze mobilną, raczej nie koncentrującą się na stałych osadach, ponieważ w zasadzie nie mamy słów na miasta czy na osiedla. Mamy na słowa, które, i to widzimy już w tych kulturach córkach, w językach córkach, że one już tam oznaczają na przykład jakiś taki wędrowny tabor. Tak? Czy że na przykład późniejsze słowo na miasto w jakichś językach indoeuropejskich wywodzi się z jakiejś struktury społecznej przemieszczającej się, nie? Typu klan, który razem wędruje. Więc raczej mamy społeczność wędrowną, nie mamy zbyt wielu słów na jakieś tam zabudowy, grody, palisady, tego typu rzeczy, tego raczej nie rekonstruujemy. W ogóle jeśli chodzi o budowlę i budowanie, to my mamy tych słów bardzo niewiele. Wiemy, że mamy taki rdzeń, od którego później mamy taksz sanskrycki albo polskie ciosać. Czyli wiemy, że mamy jakąś obróbkę drewna, taką zorganizowaną i taką, powiedziałbym, pewnie dosyć wielkoformatową, która była potrzebna do jakichś rzeczy, nie? Takich codziennego funkcjonowania, czy chociażby tam budowy jakichś osad czasowych. Ale na pewno nie jest to społeczność, która prowadziła taki zdecydowanie osiadły tryb życia. Jeżeli chodzi o na przykład dietę, to mamy słowa, które są wspólne i one znowu są konsekwencją tego pasterskiego funkcjonowania. W ogóle o pasterstwie mamy dużo, tak? Czyli W mamy ogóle kwestia pasterstwa, udomowienie koni. Udomowienie koni, tak, to jest temat na odrębne właśnie rozmowę. Koń, wóz, rydwan, kto wynalazł, czy Indoeuropejczycy, czy pożyczyli, czy podpatrzyli, kto pierwszy używał, w jakim kontekście, to są bardzo ciekawe rzeczy. Ale tak, na pewno upowszechnienie, czy używanie konia do przemieszczania się, do ekspansji, czy to będzie ekspansja taka właśnie, powiedziałbym, wielkopowierzchniowa, czy tylko jakieś takie wypady w określonych, krótkich celach, jakieś łupieszcze i tak dalej.
To jest bardzo ważny moment, nie? I to jest właśnie coś, co w dużej mierze nam będzie przemawiało za tą Eurazją w stosunku do jakichś innych teorii, które mamy. Ale mamy właśnie terminologię, tak jak powiedziałeś, znaczy z jednej strony mamy mało tego budowania i osad, z drugiej strony mamy słownictwo związane z końmi, mamy słownictwo związane z pasterstwem, czyli z krowami, ze stadami, z owcami. Mamy też produkty pochodzenia właśnie zwierzęcego, czyli jeżeli chodzi o jakieś takie produkty żywieniowe, to mamy trochę wspólnych, rekonstruowanych słów na jakieś zboża, takie półdzikie. Natomiast przede wszystkim to, co mamy, to dosyć rozbudowane słownictwo związane z nabiałem. Nie? Jakieś produkty mleczne, no bo wiadomo, duże stada krów, kóz, więc to też było dla nas dosyć oczywiste. No i mamy słowo też indoeuropejsko poświadczone w wielu kulturach córkach, czyli miód. I miód jako właśnie produkt spożywczy i później miód w formie pitnej, alkoholowej, być może właśnie w związku z psychoaktywną funkcją alkoholu. O tych psychoaktywnych różnych substancjach w świecie indoeuropejskim to też sobie na pewno porozmawiamy, bo to też jest sprawa bardzo ciekawa. Z jednej strony wiele zjawisk wspólnych, z drugiej strony no oczywiście z powodów takich środowiskowo-klimatyczno lokalnych bardzo różnie to wyglądało, nie? Ale mamy właśnie te mniej więcej wspólne jakieś elementy pożywienia, które możemy rekonstruować. Następnie możemy sobie co nieco powiedzieć o społeczeństwie. To na pewno było społeczeństwo w dużej mierze patriarchalne i patrylokalne, czyli tutaj społeczeństwo było dowodzone przez mężczyzn, mężczyźni byli głowami rodów, ale też małżeństwa były lokowane, czy przebywały w miejscu pochodzenia mężczyzny, nie? Czyli mamy patrylokalizm, czyli kobiety wędrowały do mężczyzn, a nie odwrotnie. To też jest wykazane w słownictwie. Mamy słownictwo związane z rodziną, też takie bardzo specyficzne, bo najprawdopodobniej w tych rodach w dużej mierze dzieci były wychowywane wspólnie. Nie? Mamy takie trochę rozmyte słownictwo dotyczące ojca, matki w wielu względach. Wszystkie dzieci nasze są w jednej Wszystkie wiosce. dzieci nasze są w jednym domostwie wielkim pewnie takim, nie? Bo mi się wydaje, że to mogły być, wiesz, trochę właśnie takie akcje pod tytułem jedno wielki dom, gdzie mieszkają dziadkowie i 4 synów z żonami, każdy ma x dzieci, nie? I że to była taka bardzo poszerzona rodzina. Mamy też takie bardzo ciekawe zjawisko, o którym na pewno będziemy rozmawiać, czyli właśnie awunkulat, czyli taka szczególna więź chłopca z wujem, z bratem matki. Bo mamy pewne takie... Potem mamy tego piastuna w średniowieczu. Tak, ale mamy w ogóle bardzo dużo poszlak za tym, że w ogóle chłopcy z rodziny byli na jakiś czas przekazywani do rodziny matki. Że oni się nie wychowywali w rodzinie ojca. Z różnych przyczyn, nie? Może, wiesz, utrzymywanie sojuszy, może ochrona, może to było wysyłanie do starszych mężczyzn, którzy się mogli nimi opiekować, podczas gdy młodzi mężczyźni gdzieś jeździli na wojnę i tak dalej i nie byłoby bezpiecznie młodych chłopców i potencjalnych dziedziców trzymać tutaj, gdzie ktoś nam może wpaść, a nie ma jakiejś innej grupy obronnej. Ja bym w tym widział też cele edukacyjne po prostu, idź zobacz trochę innego życia. Tak, nie, no więc tu mamy całe spektrum, nie? Ale mamy takie zjawisko pewnie dosyć widoczne. Jeśli chodzi o zjawiska społeczne, no to mamy też bardzo wyraźny podział na swoich i obcych. Tych swoich, których później się w niektórych częściach, nie w całym świecie indoeuropejskim, ale w niektórych częściach właśnie określa jako aria. I tu mamy rzeczywiście podział na ludzi wolnych, czyli wolnych mężczyzn, którzy mają swoje rodziny albo funkcjonują w jakichś takich społecznościach klanowo-rodowych i innych ludzi, tak? Którzy no, możemy przez, że tak powiem, definicję jakąś przeciwstawną stwierdzać, że tej wolności mieli zdecydowanie mniej pod wieloma względami. A jakie było słowo na tych innych? Nie było. I tu jest problem. I tu jest problem. Słowianie mieli tych Niemców, w cudzysłowie, nie? Że właśnie inne języki. Tak, i tu jest właśnie problem, że na przykład, mimo że jesteśmy niemal pewni, że istniało niewolnictwo, no bo były najazdy, brano ludzi, tak, no to wiadomo, że oni nie mieli takiego samego statusu i jest bardzo silne podkreślanie tej wspólnoty. My mówimy, że to jednak była wspólnota właśnie ta językowo-tożsamościowa, czyli indoeuropejska, to my jesteśmy my, aria, ewentualnie ari, czyli taka osoba, która jest wrogiem, ale jest naszym wrogiem, nie? Swój wróg. Swój wróg, czyli taki, z którym możemy się dogadać i córkę mu na przykład wydać, tak? Ale jest kulturowo z nami związany, no ale to są z tego samego rdzenia. Natomiast nie mamy na przykład wspólnego słowa na niewolnika, a słowa na obcych to są już zawsze lokalne.
To są rzeczy, które gdzieś powstawały w tych językach córkach i to są często nazwy wywodzące się już z jakichś konkretnych kultur, z którymi ta ludność indoeuropejska się spotykała. No więc mamy takie Czyli silne jak gdyby przeciwstawienie. może wynikać to z tego, że oni się jak gdyby wykształcili we własnym sosie. Że oni się wykształcili we własnym sosie, jak najbardziej. I dopóki byli razem, to wszyscy byli Arya, tak, przyjmijmy roboczo, chociaż to jest słowo sanskryckie, tak, nie możemy sobie go tak bezpośrednio rzutować na wszystkie języki indoeuropejskie, że oni wszyscy funkcjonowali sobie razem na stepie. I też nawet powiemy sobie za chwilę pewnie, przy której... Gdzie na stepie? Nie, Bo to na końcu. step jest To ogromny. na końcu. Dobra. Więc sobie powiemy o tej kulturze, która prawdopodobnie takie cechy miała, a później jak ta kultura rzeczywiście zaczęła nam się zmieniać i mieliśmy te kultury pochodne, no to oni już mieli więcej tych konfliktów czy styczności z innymi kulturami, tymi nieindoeuropejskimi. I tam się ten model trochę mógł zmieniać. No i mamy tę rzeczywistość jeszcze wierzeniową, bo ona też tam nam się zasygnalizowała. To jest temat, powiedział, że na odrębny cykl, który moglibyśmy tutaj wytworzyć. Teraz tak z grubsza Ale z właśnie grubsza, bo mamy wprowadzają takie ten rzeczy, temat. nie? I tutaj mamy przede wszystkim rzutowanie tego modelu rodziny, który mamy na świat boski. Też dosyć oczywista rzecz, ale jak się okazuje poza światem indoeuropejskim nie taka oczywista. Czyli mamy głowę bogów, tak? Takiego właśnie Dom Spotis, to był w indoeuropejskim, to był właśnie taki pan domu. Często się w ogóle o rodzinie indoeuropejskiej mówi trochę w kategoriach stada, nie? No bo to była taka oczywista metaforyka, że każde stado zwierzęce też jakichś tam przewodników ma. No więc mamy tego głównego nadzorcę, to był właśnie taki Bóg kojarzony z niebem przede wszystkim. No i całą budowę, taką obudowaną wokół niego tradycję rodzinną, więc mamy żonę tego Boga, niebo, czasami utożsamianą z ziemią, ale nie zawsze, to nie jest takie oczywiste, to też czasami mogło się gdzieś tam rozwarstwiać. Mamy jego synów, takich właśnie bohaterskich junaków, często bliźniacy, tak, którzy tam się zajmują ekspansją i wytwarzaniem nowych osad. Mamy córkę, która czasami jest siostrą, a czasami jest żoną któregoś z tych synów, co nam pokazuje być może gdzieś tam zakodowane małżeństwa kuzynowskie, że tutaj mamy podobne zjawiska, która jest boginią często nieba, zorzy, czasami jest związana ze słońcem, nie? Więc mamy taki model rodziny tych bóstw, z których się wiele tych bóstw później wykształcało. Mamy też na przykład bogów leczenia, bogów ułatwiających porody, oni są też i w tradycji greckiej, w tradycji indyjskiej podobnie funkcjonujący. Mamy właśnie no, wiele takich kategorii o ogień, który na przykład często był personifikowany w jakichś różnych formach, też jako bóstwo. Więc mamy tego typu postaci, jeśli chodzi o świat mityczny, o bogów. Jeśli chodzi o narracje mityczne, to mamy taki motyw, niektórzy mówią, że on jest jeszcze przed praindoeuropejski, ale walki ze smokiem. Że jest jakiś facet, jest jakiś heros, który dokonuje bardzo ważnego dla społeczności czynu, ubija jakąś niebezpieczną istotę. To jak my będziemy sobie te mity interpretować, czy to jest chaos, czy to jest zmiana w trakcie cyklu jakiegoś roku, tak, jakieś... To są już interpretacje tych mitów, nie? Ale mamy historię bohaterskiego czynu pokonania jakiejś istoty takiej gadzio-wężowo-wodnej. I to jest wszędzie, nie? Tu mamy Heraklesa, który pokonuje Hydrę, tu mamy boga Indrę w Wedach, który pokonuje Wrytrę. Mamy wiele takich mitów w całym świecie indoeuropejskim. Mamy też mity o początku. Być może jednym z takich przekonań było to, że świat powstał w wyniku praofiary z człowieka. To też jest bardzo dobrze poświadczone w tradycji germańskiej i indyjskiej. Także mamy tego typu historie. No i mamy rytuał skoncentrowany wokół ognia. We wszystkich tutaj tradycjach indoeuropejskich ta ofiara ogniowa jakąś rolę odgrywa, więc mamy taki pewnie stepowy, właśnie nomadyczny trochę rytuał, nie? Że no wokół czego mogła ta rzeczywistość święta się koncentrować, jeżeli nie wokół ognia, tak? Ogień wędrował z ludźmi. Nie można było mieć trwałych świątyń, jeżeli się prowadzi ten tryb życia, mniej lub bardziej nawet nomadyczny. Także mamy tego typu zjawiska religijne, no, których tutaj możemy mnożyć i doszczegóławiać, ale mamy, nie? To znaczy jest ewidentne, że ta kultura duchowa też była wspólna, mamy to i w
w słowach, czyli mamy po prostu imiona bóstw albo przydomki bóstw, które są rekonstruowane z tych samych terminów praindoeuropejskich, albo mamy funkcję, widzimy narrację, może się zmieniać postać, może tam nagle wskoczyć bóstwo zapożyczone z jakiejś innej kultury, ale jakiś taki scenariusz mityczny zostaje dla tych kultur wspólny. No dobrze, czyli powiedziałeś, jak mówili, czym się zajmowali, jakie mieli wierzenia, że to wszystko mniej więcej 5000 lat temu jeszcze mogło żyć razem. Mogło żyć razem gdzie? Jedno jest pewne. O. To miejsce już padło w badaniach. Nie pamiętam, który z takich bardzo popularnych indoeuropejstów, nie wiem czy Mallory, czy Anthony, ale któryś z nich właśnie w swoim wprowadzeniu do takiego wprowadzeniu do indoeuropeistyki stwierdził, że jedno jest pewne. To miejsce już żeśmy rozważali, tak? Że na pewno to miejsce już jakoś się pojawiło. Takim pierwszym miejscem rzeczywiście, które też archeologicznie zostało jakoś skorelowane i tak dalej, to był szeroko rozumiany step ten pontyjski, tak? Czyli generalnie obszar Eurazji, Ukraina, do Kazachstanu, tak? Gdzieś tutaj. Ta teoria była bardzo mocno propagowana i to nadal można na to trafić, więc specjalnie o tym powiem, przez Marię Gimbutas. To była taka badaczka pochodzenia litewskiego i ona miała taką romantyczną wizję właśnie, to była teoria Kurhanowa, że mieliśmy takie dwa wielkie modele cywilizacyjne, że mieliśmy ten model indoeuropejski, stepowy, wojowniczy, migracyjny, koń, ogień, mężczyzna, broń. I mieliśmy taki mięciutki tutaj neolityczny obraz właśnie taki rolniczy, związany z kultem wielkiej bogini, z megalitami w Europie. My już wiemy dzisiaj, że to tak nie wyglądało, na szczęście, bo rzeczywistość byłaby zbyt prosta. Ale ona miała rację prawdopodobnie w tym, że rzeczywiście łączyła i podkreślała element ten stepowy. No więc była ta pierwsza teoria stepowa, ta stara teoria stepowa. Ale później pod koniec lat 80. taki brytyjski archeolog Colin Renfrew zaproponował hipotezę anatolijską. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, nagle się okazało na początku XX wieku, że również języki Anatolii, część Turcji, tak, żeby nie było, też są pochodzenia indoeuropejskiego, są jakoś związane z tym komponentem indoeuropejskim. No i on zaproponował, że może trzeba to cofnąć znacząco jeszcze wstecz, nie? Że to może był VI-VII tysiąclecie przed naszą erą, że może tych Indoeuropejczyków właśnie trzeba odmitologizować, nie? Że to nie byli tacy wojownicy na koniach, którzy tam palili, gwałcili i uczyli języka indoeuropejskiego wszystkich w Europie i Indiach, tylko że może powinniśmy właśnie łączyć rozprzestrzenianie się tych języków z rozprzestrzenianiem rolnictwa, że to właśnie może taka miękka dyfuzja kulturowa, że może wcale nie migracja, tylko podpatrywanie, a tam za rzeką to i tak uprawiają i to się tak rozchodziło. I to by było też oczywiście ciekawe, no bo rzeczywiście te języki anatolijskie mają trochę cech wspólnych z tymi praindoeuropejskimi, innymi, ale nie wszystkie mają, nie? Więc można by było to cofnąć w przeszłość i zresztą to zrobimy na pewno w tym cyklu. Natomiast okazało się, że ta hipoteza nie wyjaśnia wielu rzeczy, że przede wszystkim zupełnie inny obraz z tego wspólnego słownictwa, o którym mówiliśmy, nam się wyłania. Nie? Że ten obraz właśnie wspólnoty indoeuropejskiej to nie jest obraz rolniczej Anatolii jakiejś tam późno neolitycznej, tylko to jest jednak obraz stepowy. No i ta teoria anatolijska się pojawiła. Była przez pewien moment bardzo mocno brana pod uwagę, ale zmieniły to badania genetyczne w ostatnich czasach i tutaj znowu wracamy sobie powoli do teorii stepowej, ponieważ się okazało, że nawet jak się tak rekonstruuje trochę formy różnych słów w przeszłości, to jest bardzo proste i naiwne rekonstruowanie, tak? To znaczy te rekonstrukcje, które służyły na poparcie hipotezy anatolijskiej, opierały się przede wszystkim na brzmieniu słów, a nie na ich strukturze, nie na przemianach jakichś fonetycznych, tylko na samych kształtach. I było bardzo wiele takich badań, nawet w zeszłym roku w Science się ukazały takie badania, które pokazują, że te języki indoeuropejskie się rozwijały dużo dłużej. Ale to się spotkało z krytyką wielu językoznawców, no bo zależnie od tego, jaką grupę tych wspólnych słów sobie weźmiemy, takie mamy wyniki. Od mniej więcej 7 tysiąclecia przed naszą erą do 4 przed naszą erą. No więc ta teoria anatolijska upadła, jak pojawiły się badania genetyczne, to nawet sam Colin Renfrew stwierdził, że nie, że jednak nie, że tutaj musimy szukać
na stepie i że jest taka kultura, która jego zdaniem na pewno już była indoeuropejska i ona była wskazywana przez innych badaczy, zwolenników tej teorii stepowej. To jest kultura grobów jamowych. I to będzie nasz punkt zaczepienia dla tej teorii. Ponieważ rzeczywiście, gdy sobie popatrzymy na glottochronologię, czyli to, jak te języki się tam rozwijały, ile potrzebowały czasu, żeby się podzielić, i zawężając te widełki, o których mówiliśmy, nie? Że od 4500 przed naszą erą do 1500 przed naszą erą, popatrzymy sobie, kiedy się upowszechniło migracja taka powiedziałbym wielkoskalowa, upowszechniło się koło, użycie konia, rydwany, wozy, które nie tylko przemieszczały wojowników, ale też jakby rodziny z dobytkiem, no to się okazuje, że mamy właśnie taką kulturę, to jest kultura grobów jamowych, to też jest taki termin zbiorczy, który w zasadzie odnosi się do bardzo wielu różnych form kulturowych, dla których wspólna jest z jednej strony mobilność, a z drugiej strony no właśnie to, co dało im nazwę, bo ta kultura jest znana po angielsku i łatwa do wyszukania właśnie jako Yamnaya, czyli te specyficzne pochówki, tak? Właśnie pochówki takie w jamach, osoby tam leżą z podwiniętymi kolanami, taka bardzo specyficzna forma pochówków. No tak, jest właśnie hipoteza, że to są pierwsi Indoeuropejczycy wspólnie jeszcze, Aria razem. Tak, to jest 3300-2700, No zależy kogo spytamy, nie? To nam ładnie pasuje, to byłaby ostatnia ćwiartka 4. tysiąclecia przed naszą erą. Więc to będzie kultura grobów jamowych i bardzo podobne i ważne zjawisko, czyli ceramika sznurowa w Europie, we wschodniej części Europy. To byłby właśnie ten komponent tutaj odpowiedzialny za dystrybucję tego tak zwanego genu stepowego, ponieważ rzeczywiście badania genetyczne poświadczają, że w tym momencie, gdzieś tam na początku epoki brązu, kultury europejskie dostały bardzo potężny zastrzyk genów z terytorium stepu. I za rozprzestrzenianie tego materiału genetycznego była pewnie w dużej mierze odpowiedzialna właśnie ta ceramika sznurowa, a nie sama kultura grobów jamowych, ponieważ kultura grobów jamowych wydaje się, że jednak była mocno zamknięta. Że ona była mocno zamknięta, oni funkcjonowali sobie tutaj na wschód od Dniestru, na zachód od Uralu, na północ od obu mórz, czyli tam Kaspijskiego i Czarnego, i oni wyspecjalizowali się w stepie właściwym. Tak, ponieważ... Właśnie, ale sznurowcy to nie byli ich jak gdyby potomkowie, tylko tak jak ten fiński badacz stwierdził, to byli kuzyni bardziej tych Yamnajów. Bo my mamy, wiesz co, jeszcze mamy jedną taką kulturkę wcześniej. Musieli właśnie mieć ojca jakiegoś. No i to jest zawsze ten problem. Jakkolwiek kogoś się już złapiemy, to zawsze jest to pokolenie pradziadków, powiedzmy, nie? No mamy taką kulturę, to jest kultura Sredny Stok, od też chyba jakiejś takiej wysepki na Dniestrze? Nie wiem teraz dokładnie na której z rzek, tak? Ale też tam jest to stanowisko. I możliwe, że ona była taka wspólna, nie? Dla jednych i drugich. Natomiast wiemy to, że oni genetycznie są bardzo podobni. Że właśnie groby jamowe i ceramika sznurowa to są bardzo podobne pod względem genetycznym kultury. W związku z tym pewnie mieliśmy coś wcześniej i będziemy się zastanawiać co. I tutaj dochodzimy do tego problemu takiego trochę metodologicznego, nie? Od którego w sumie powinniśmy zacząć. On trochę wybrzmiał, ale że my staramy się określić kogo. Kto to mieli być ci praindoeuropejczycy? No, w sensie, który etap językowy to są praindoeuropejczycy, nie? Czy oni wiadomo, że się dzielili, wiadomo, że co kilka pokoleń ten język wyglądał trochę inaczej. Wiadomo, że były różne wzorce kulturowe. I wiadomo, że to jest ciągłość, nie? Że to nie było tak, że nagle w pewnym momencie ktoś stanął na środku wioski i powiedział, że słuchajcie, nie, ja wymyśliłem nowy język, on będzie praindoeuropejski od dzisiaj i od dzisiaj przestajemy uprawiać zboże, złapiemy sobie te dzikie konie, tak? I będziemy sobie na nich jeździć. Nie? Ja oczywiście upraszczam, ale to nie jest tak. My mamy bezustanną ciągłość, która w zasadzie jest dla nas niezauważalna, nieuchwytna. Zmianę możemy zobaczyć w skali jakiejś makro zawsze w materiale archeologicznym, czy w materiale językowym możemy sobie szacować, że to mniej więcej tyle by trzeba było pokoleń, żeby się język zmienił. Więc zawsze możemy sobie mówić o tym, które z tych kultur najprawdopodobniej były już indoeuropejskie. I kultura grobów jamowych najprawdopodobniej była, bo jej rzeczywistość kulturowa odpowiada temu rekonstruowanemu obrazowi. I wiemy, że ona była odpowiedzialna za transmisję wielu wzorców kulturowych. Dlatego, że na pograniczu
tej kultury, jest to widoczne, czyli nagle w materiale tej kultury pojawiają się rzeczy z kultur sąsiednich. Kultury sąsiednie zaczynają stosować podobne pochówki i widzimy, że tutaj te interakcje były, czyli jakaś wymiana również idei, no w przypadku pochówków, zwyczajów musiała nastąpić. Możliwe, że również właśnie języka, tak, oprócz tego elementu genetycznego. Więc mamy tych Jamnajów właśnie, czyli tą kulturę grobów jamowych. Oni się wyspecjalizowali w tym stepie właściwym, czyli w tym takim wąskim stosunkowo pasie stepowym, czysto stepowym, nie stepowo-pustynnym na południe. Tak, on nie jest tak wcale olbrzymi, jak się wydaje, jak się spojrzy na mapę, nie? Tak, bo na północ już mamy jakąś południową Syberię, jakieś takie dziwne stepolas. No więc to byłaby właśnie ta kultura dla nas istotna i to też potwierdzają badania genetyczne w dużej mierze. Dlatego wydaje się, że to mogło być po prostu to miejsce, które już na pewno było w jakimś stopniu praindoeuropejskie, co nie oznacza, że nie miało swoich przodków, nie miało później kultur, które od nich się wywodziły, ale tam był koń, tak, tam był step, tam były te elementy językowego obrazu świata, które możemy sobie właśnie pokazać i to oni tak naprawdę, to może warto jeszcze o tym powiedzieć, że to jest właśnie kultura, która jako pierwsza była nomadyczna. To znaczy to jest pierwsza kultura, która odeszła od tego newralgicznego sposobu wyżywiania się czy pozyskiwania jakichś materiałów zbieraczo-łowieckiego w stronę takiego wielkoformatowego, powiedziałbym, pasterstwa. Właśnie, ja bym chciał tu zwrócić w tym momencie bardzo mocną uwagę na to, jak kolosalny przeskok to był cywilizacyjny. Ludziom się wydaje, że przeskok z kamienia gładzonego do brązu to był kolosalny przeskok. A tak naprawdę można powiedzieć, że może te siekiery brązowe były 2 razy lepsze od kamiennych, nawet nie będą 3 razy lepsze. Natomiast przeskok na konia to był znacznie większy przeskok, ponieważ człowiek jest w stanie pokonać 50 km, a nagle na koniu jest w stanie pokonać 200 i jeszcze się nie zmęczy przy tym, bo koń to robi w sposób łatwy, więc nagle ich mobilność kolosalnie wzrosła. Zmienia się wszystko. Dokładnie. Zmienia się wszystko. Możliwość penetracji terenu powiększa się do kwadratu powierzchni, prawda? Tak. I mamy też wreszcie ten taki, ja tak to widzę z tego, co mamy dane, pierwszy wielki najazd na Europę, no bo jak mamy tych Indoeuropejczyków, którzy przybyli do Europy, to widać, że to nie było pokojowe przybycie. Tam widać duże zmiany właśnie genetyczne i też ci przybysze na koniach wykorzystywali jak tylko mogli swoją wyższość związaną z koniem. Tak. Kilka tematów poruszyłeś. Tak szybciutko sobie wszystkie poskubiemy, nie? Rzeczywiście to była zmiana pod każdym względem. Zmiana, jeśli chodzi o sposób żywienia, to w ogóle jest ta teoria takich dodatkowych produktów, nie? To będziemy sobie mówić, taka rewolucja tych produktów dodatkowych, że nagle się okazuje, że i rozwój rolnictwa, który wtedy był, i właśnie rozwój tutaj związany z koniem i tak dalej, że to wszystko sprawia, że nagle oni mają jakieś nadwyżki, że można prowadzić ekspansję, że to nie jest walka o to, żeby się przetrwać, tak, zimę, i wyżywić te dzieci, które jeszcze nie umarły, tylko że rzeczywiście już jest możliwość, ja bym nawet się pokusił o to, żeby mówić o jakiejś takiej ciekawości świata, nie? Że to jest poczucie takie, że skoro możemy, to sprawdźmy, co jest dalej, nie? Co dalej zrobić, co jeszcze możemy pozyskać. Stąd zresztą jest też taki, to będziemy sobie o tym mówić, rodzi się wtedy w ogóle etos herosa, bohatera, takiego, który przewodzi jakiejś grupie, coś odkrywa, coś zdobywa, nie? Chociażby nie musiał, mógłby siedzieć na ziemi, albo ewentualnie łowić ryby, czy polować tutaj w lokalnym lesie. No tak, ale zawsze nadwyżki właśnie ludnościowe plus żywieniowe powodują, że mogą sobie ekspansja, pozwolić, tak. Dokładnie. I tutaj mamy do czynienia z tym, że to się zmienia. Zmienia się żywienie, zmienia się gospodarka. Poza tym to, że my mamy te konie, to jest jedno, ale my mamy upowszechnienie się wozów. Bo to, że sobie pojadą faceci, tak, i sprawdzą, co jest za kilkaset kilometrów i stwierdzą, że dalej step, to jest jedno, ale to, że potem mogą jechać całe rodziny i to potem widać w kulturach córkach, że my mamy takie etapy. Docieramy na jakiś teren, funkcjonujemy ileś miesięcy, ileś lat i potem się przemieszczamy dalej. Więc to jest na pewno też bardzo widoczne, zauważalne. No i mamy, tak jak powiedziałeś, tę ekspansję. Na ile ona była wojownicza, to właśnie tego do końca nie wiemy. I tu pewnie moim zdaniem byłoby
byłoby źródło jakichś różnic między kulturą grobów jamowych a tą ceramiką sznurową, że tutaj mamy trochę inny obraz. Nie wiem, czy to było kilka pokoleń wcześniej, jakaś migracja, która tam wytworzyła tą kulturę, tak? Czy z czegoś to musiało wynikać, ponieważ te kultury zachowują się trochę inaczej. Kultura grobów jamowych, może dlatego, że po prostu ma masę przestrzeni i niewiele stosunkowo, to nie oznacza, że w ogóle, ale niewiele jakichś innych grup, z którymi wchodzi w interakcję w tym swoim włoskim pasku, raczej jest pokojowa. Tak? Tam nawet w tych pochówkach, nie wiem, nie ma jakichś ran, nie ma osób niesamowicie, które by zginęły w wyniku jakiejś walki, nie ma paradoksalnie bardzo wiele broni w tej kulturze grobów jamowych, w przeciwieństwie do tego, co mamy w tej kulturze ceramiki sznurowej. Tam jest to też o tyle widoczne, że z kolei badania genetyczne potwierdzają, że za ekspansją tej ceramicznej kultury w dużej mierze stoją mężczyźni. I tam ewidentnie mamy do czynienia z taką ekspansją również militarną. I to jest na pewno istotne. Ale no właśnie, mamy tę grupę, która no wszystko wskazuje na to, że to jest jakiś etap rozwoju języka indoeuropejskiego. O kulturze grobów jamowych mówi się jako o późnym praindoeuropejskim, nie? Bo oni już wtedy zaczęli się dzielić. No bo jak szukamy tego praindoeuropejskiego, to szukamy ostatniego momentu przed podziałem. Co znowu jest konstruktem teoretycznym, bo wszyscy się dzielą, nie? Tak. Ja zawsze lubię o tym mówić, no bo jeżeli na przykład się okazuje, że jakaś forma, nie tylko słówko, ale sposób mówienia, nie? Jakaś forma, nie wiem, odmiany czy coś takiego może się zmienić z pokolenia na pokolenie. Dziadkowie przed wojną mogli innej używać końcówki gramatycznej. Osoby, które się urodziły nie wiem, w latach 50. Czy nawet w czasie wojny mówią zupełnie inną polszczyzną. I to już jest zmiana językowa. A przecież ten język praindoeuropejski nie zmieniał się od razu, tylko to były zmiany, które zachodziły w ciągu wieków, w różnych momentach, w różnych grupach, upowszechniały się, przejmowali niektórzy te nowinki językowe, że tak się fajniej gada, krócej, wygodniej. No to musiało po prostu trwać. No więc mamy kulturę grobów jamowych jako, powiedzielibyśmy sobie tak roboczo, późną kulturę praindoeuropejską, ale na pewno praindoeuropejską, jeszcze nie podzieloną w tak zawrotny sposób. No dobrze, czyli mamy najbardziej prawdopodobne miejsce, kolebkę naszych Indoeuropejczyków. Kultura grobów jamowych, Jamnaja, step pontyjski i jeszcze, tak jak mówisz, próbowano to połączyć z hipotezą anatolijską, zrobić jakąś jedną całość z tego. Jakie Tak. tutaj fikołki intelektualne zostały Tak, wykonane? fikołki intelektualne na bazie badań genetycznych, no bo my sobie mówiliśmy o tym, że te języki anatolijskie są bliskie. My będziemy na ten temat mówić oddzielnie, na temat tego, co było przed praindoeuropejskim. No bo mieliśmy też takie formy językowe właśnie chyba wspólne, że to, co mieliśmy, ten język, przodek tej języka osób z kultury grobów jamowych i anatolijskich tam rolników też mógł być wspólny. Umówmy się, języki nie biorą się znikąd, tak jak sobie powiedzieliśmy. Zawsze jest jakiś przodek. I w związku z tym też mieliśmy ciągłość genetyczną. A mamy poświadczone, że w tym elemencie stepowym w kulturze grobów jamowych mamy takie dwa bardzo ważne komponenty. Z jednej strony to są europejscy, zachodni zbieraczołowcy, tak? To się właśnie nazywa Western Hunter-Gatherers geny, tak? A z drugiej strony mamy komponent właśnie taki chyba kaukasko-anatolijski jakiś, nie? Mamy jeszcze element południowy. Tak. I tutaj właśnie próbuje się stworzyć taką teorię, że jakby no ci, którzy byli w tej kulturze grobów jamowych, no oni wcześniej też skądś przyszli, nie? I być może właśnie ten zastrzyk genów kaukaskich wynika z tego, że oni gdzieś tam migrowali jeszcze z południa i tutaj byśmy mogli sobie jakoś próbować to połączyć, co nie oznacza, że z Anatolii, nie? Ale z południa stepu, gdzieś tutaj pomiędzy morzami, tymi naszymi jeziorkowymi morzami. No ale podsumowując, rzeczywiście taką hipotezą, która obecnie dominuje pomimo jakichś różnych innych, tej anatolijskiej, która była dosyć potężna, oprócz innych takich udziwnionych, o których już sobie tutaj nie mówiliśmy, bo w większości no, nie są traktowane poważnie współcześnie, no to ta hipoteza stepowa
jest w zasadzie hipotezą powszechnie obowiązującą. Możemy się kłócić, która kultura, która odmiana kultury grobów jamowych, który region, które pokolenie i które dokładnie słówka znali, czy mieli jako wspólne, ale wydaje się najbardziej prawdopodobne, że to właśnie wtedy, czyli powiedzmy pod koniec czwartego tysiąclecia przed naszą erą, właśnie tam, czyli na wschód od Dniestru, na zachód od Uralu, mówiono późną, ale nadal wspólną formą języka praindoeuropejskiego. I tam też udomowiono konia? Upowszechniono jego użycie. Ja się boję z tym udomawianiem, Dobra. to ja boję się bardzo. I tam też zaczęto już korzystać z brązu. Tak, Tak, więc to, żebyśmy tak określili. tam już brąz jak najbardziej funkcjonował. Tak. Precyzyjnie to, jak to wyglądało wtedy. No dobrze. I w takim razie zapraszamy na kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku Krzysztof opowie nam O tym, co było wcześniej. co było przed kulturą grobów jamowych Tak. na Wielkim Stepie. I nie tylko na Wielkim Stepie. Jak to, z czego to wszystko się... I kogo spotkali, gdy przybyli do Europy. Czyli o starej Europie przedindoeuropejskiej, o kulturze właśnie tych megalitów, która rzeczywiście była i potem, czy przez Indoeuropejczyków, czy z innego powodu została... Zarzucona. Tak, zarzucona, ładnie to ująłeś. Tak, to jest takie neutralne sformułowanie, nie? My tak wolimy nie rozsądzać, z jakich dokładnie powodów coś zanika. Na pewno zanikła. Dobra, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek.